spełniłem swoje marzenie, którym jest BMW E24 CS2 z 1989 roku. Każdy, kto mnie zna, wie, że jest tak naprawdę jeden model samochodu, do którego wiecznie wzdychałem. Jeden taki Ultimate Driving Machine z BMW, czyli BMW E24. Nie jest to niestety wersja M6, jest to 635 z 1989 roku, jak wspomniałem. Jest to ostatni wypust, także ona jest już na szerokich zderzakach, na tym zawieszeniu jak ma E34, E32 bodajże. Więc dostępność części jest o wiele większa. Jest to wersja L6 przede wszystkim, która wyróżnia się tam lepszym wyposażeniem, obszyciem skóry i takimi innymi fajnymi detalami, gdzie na tamte lata to naprawdę robiło wielkie wrażenie. Auto trafiło się tak dosłownie przypadkiem, że tak powiem, bo pewnego wieczoru sprzątałem sobie mieszkanie, znajomy podesłał mi link do ogłoszenia, no i napisałem na Oliksie do tamtego właściciela samochodu. Potem parę SMS-ów, zadzwoniłem, pogadałem, podesłał mi około 150 zdjęć tego samochodu od spodu, coś zepsute, co nie jest. Także dostałem taką pełną dokumentację. No i co, następny dzień jechałem do Warszawy oglądać już ten wóz. Totalnie nie planowałem zakupu E24, bo wiedziałem, że ten samochód jest po pierwsze bardzo drogi w utrzymaniu, po drugie części do tego praktycznie już nie istnieją, no i po trzecie zawsze twierdziłem, że gdzieś tam E36 jest już takim na tyle drogim w utrzymaniu samochodem, że ja z innym sobie nie poradzę finansowo, jak i nakładem pracy, bo też trzeba wiedzieć, że w takim starszym samochodzie to już trzeba po prostu znać się na mechanice, elektronice, a nie po prostu tylko na, że tak powiem, pałę wymieniać elementy. Pojechałem do tej Warszawy, obejrzałem auto na podnośniku, w ogóle pierwszy raz oglądałem auto na podnośniku, naprawdę mega zajawa, mega fajna sprawa, gdzie po prostu możesz zobaczyć wszystko, szybkie dogadanie się kwotowo, no i 2 dni później auto wylądowało u mnie pod blokiem. Jak już wylądowało pod tym blokiem, to tak naprawdę doszły sprawy rejestracji tego samochodu, tych wszystkich papierologii. To troszkę czasu też zajęło, bo to tłumaczenie dokumentów, tutaj opinia rzeczoznawcy i takie inne ułatwienia. Finalnie udało się zarejestrować ten samochód przed 2025 roku. No i tak, ten samochód miał kilka problemów i nie wyglądał tak jak teraz, albo jak teraz, jak widzicie na przybitkach, czy jak zobaczycie niedługo. Było dużo mankamentów, które zobaczycie w dalszej części tego materiału. No i przede wszystkim nie jeździło i jest teraz obecnie kwiecień, początek kwietnia i samochód udało się dopiero uruchomić. No, niebywałe fakty, no ale niestety rynek klasyków rządzi się swoimi prawami, no i ten serwis, dostępność części, czas, to wszystko się nakłada, no i przede wszystkim to, że było zimno, a siedzenie w garażu zimnym, bo ten samochód nie trzymam tam u siebie, gdzie widzicie większość materiałów, gdzie mam piecyk, tylko trzymam w innym garażu, no to tak się nie chce, no nie ukrywajmy, że się nie chce siedzieć w tym samochodzie, w garażu i w tym samochodzie grzebać, jak jest zimno, zwłaszcza przy układzie chodzenia, ale to zobaczycie dalej, co się wydarzyło z tym układem. Samochód jest skupiony na taki typowo projekt, który chcę zrobić na lepszym poziomie niż E36. E36 dalej będzie kontynuowane, dalej będą tam dopieszczone detale, ale chciałbym się skupić, żeby w 2025 wyjechać z tym samochodem chociaż na jeden jakiś event,
I tak, plan jest taki, obniżymy go, na pewno go obniżymy, czy to static, czy A-Ride, to jeszcze musimy się zastanowić, ja się muszę zastanowić, bo tak naprawdę nie wiem sam. Koło tymczasowe mam kupione, zobaczycie to w którymś tym materiale na pewno, kiedy już będę mógł tak naprawdę je przymierzyć do tego samochodu, założyć i porównać z tym, co jest teraz. Chociaż na tych kołach też ten samochód nie przyjechał. Zobaczcie też dalszej części materiału. Więc plan jest taki. Rzucamy klasyka na glebę, zakładamy jakieś koło fajne z rantem i dopieszczamy wszystkie detale, które się da, bo na tym mi zależy. Chcę, żeby ten samochód był przede wszystkim pewny w jeździe, dawał dużo fanu z jazdy, takiego toczenia się. To nie jest auto wyścigowe, te 200 koni w zupełności starcza z tym 4-biegowym automatem, więc na pewno zaczniemy sobie od kosmetyki. To auto wymaga całe lakierowania, to jest w ogóle nie podlega dyskusji. W dodatku trzeba wyciągnąć gniotki, usunąć je, te wszystkie niedoskonałości, popasować elementy niektóre, powymieniać uszczelki przede wszystkim, niektóre chromy odnowić i na pewno widzicie na przebitkach trzeba będzie opszyć także całe wnętrze praktycznie. Jest obecnie beżowe. Pierwotny plan zakładał, że zmienię kolor, chociaż tak myślę, że ten beż fajnie się komponuje z tą bielą samochodu, bo biel prawdopodobnie też zostanie. Może zmienimy trochę sobie jego odcień, ale raczej zostanie. Na pewno przed tymi wszystkimi modyfikacjami będę starał się doprowadzić ten samochód do takiej użyteczności jezdnej, czyli hamulce trzeba będzie odpowietrzyć prawdopodobnie. Trzeba będzie powymieniać tuleje, trzeba będzie sprawdzić łużyska, czy coś szumi, bo szumów w tym aucie jest mega dużo. Trzeba posprawdzać, co się dzieje z tym samochodem. Na pewno jakiś fajny wydeszek wyspawać, bo M30 B35 na pewno super brzmi na takim lepszym wydeszku. I tyle. Jeśli to auto będzie jezdne w 100%, że będzie można wsiąść, pojechać sobie 200 km bez żadnych obaw, że coś się stanie, to wtedy bierzemy się za obniżanie samochodu. Następnie lakier, wnętrze i będziemy mieć wszystko skończone. Także tu plan jest prosty. Teoretycznie brzmi to jaka prosta robota, trochę położyć pieniędzy, a w rzeczywistości, jeśli chcemy doprowadzić E24 do stanu naprawdę top, no to trzeba naprawdę wydać bardzo dużo pieniędzy, poświęcić bardzo dużo czasu, no i mieć trochę szczęścia co do szukania części zamiennych, bo tego totalnie nie ma. E24 jak przyjechało do Polski, to nie miało jednego ważnego elementu, którego tutaj dalej nie ma, czyli dokładki zderzaka. Myślałem, że ta dokładka jest po prostu wydatkiem rzędu 1000 zł, które zapłacę komuś, wyśle mi ktoś dokładkę, polakieruję ją i temat z głowy. Jednak życie zweryfikowało, że do CS2, bo to jest CS2, te dokładki są absurdalnie drogie w Polsce i mało kto ma taką dokładkę. Mi się poszczęściło, bo znalazłem taką dokładkę w Niemczech w dosyć rozsądnych pieniądzach, zważywszy na to, co musiałbym wydać, jaką kwotę musiałbym wydać w Polsce, więc zakupiłem tą dokładkę, więc sobie ją dzisiaj dołożymy. Dokupiłem do tego halogeny, obydwa lewy i prawy, nowy z zamiennika. Nie wiem jak to siądzie, myślę, że będzie git, bo ceny oryginałów używanych są jakieś absurdalne, według mnie przynajmniej. Więc założymy sobie te chińskie halogeny. I w dodatku, co do serwisu samochodu. Po przyjeździe to auto miało serwis olejowy zrobiony. Auto odpalało i jeździło, jeśli jazdą można nazwać przejechanie kilku metrów, tak? Bo przejechałem tym autem kilka metrów, więc tak naprawdę nic o nim nie wiem. Poza tym, że są zerwane z tyłu tuleje, takie okulary E34 popularne i z tego co zauważyłem, auto się nie dogrzewa. Prawdopodobnie nie dogrzewa się przez to, że jest wywalony termostat, bo auto pochodzi z Kalifornii, a z uwagi na tamtejszy klimat podejrzewam, że one się po prostu gotowały i wyrzucili ten termostat, żeby było łatwiej, więc kupiłem termostat. Dodatkowo jest taki dziwny nalot jakby na wężu. No wąż jest po prostu zużyty, jest taki trochę nalot na nim,
tak jakby krystalizowania się płynu, więc też ten wąż wymienię. Zaleję nowy płyn, myślę, że wtedy temat układu chłodzenia będzie mieć z głowy. I tyle. Bierzmy się do naprawy tego M30B35. Może naprawy to dużo powiedziane, ale do usprawnienia. Pokażę wam, jak fajne mam oświetlenie w garażu. To jest jedna lampa, to jest druga. Tak, sieci prosto w maskę. Dobra, tutaj jest nasz wąż. Trochę może jaśniej bym zrobił. Termostat, przepraszam, a wąż jest tam niżej. O krystalizowaniu się mówiłem o takim czymś, co tutaj jest. Tutaj akurat z tego czujnika to cieknie i muszę go uszczelnić też. Także zacznijmy od spuszczenia płynu chłodniczego. Wam może pokażę, co takiego fajnego kupiłem. Każdy, kto żył w latach 90. pewnie pamięta te koraliki na fotelach. 90., 80. pewnie. Także kupiłem te koraliki. Mam jedną nawet tutaj założoną. I to się prezentuje tak, proszę Państwa. Teraz zapytacie pewnie, czemu to zrobiłem. No otóż ten fotel jest cały zniszczony. To ma być jakieś chwilowe rozwiązanie. Tu sobie coś zrobię. Chwilowe rozwiązanie, żeby ukryć niedoskonałości tych foteli, bo te fotele będą oddawane do tapicera. Żeby przyjemnie się robiło, kupiłem sobie zestaw Hollitona. Notabene w każdym samochodzie mam. Miałem też jeden tutaj w garażu, ale mi ukradli. Termostat. I tak jak mówiłem, jest tam po prostu pusto. Tu nic nie ma, tam w środku też nic nie ma. Co nie zmienia faktu, że ten cały nalot trzeba wyczyścić. Zobaczcie, ile to jest kamienia. Zresztą zobaczcie, jak sobie ją wyczyściłem ładnie. Tu wyszlifowałem. Tu też ta powierzchnia jest w miarę git. W miarę. No dalej zniszczona, ale no wąż wchodzi, tu też wyczyściłem. Oczywiście nie mogło być kolorowo. Nie pasują te węże. Nie wiem, po numerach z ASO dobierany wąż maila. Myślałem, że będzie pasował. Okazuje się, że nie. W takim razie kładziemy tymczasowo znowu ten wąż, bo chciałbym się naprawdę tym samochodem przejechać. Termostat Febiego. Termostacik, ale najważniejsze, że jest uszczelka w zestawie, ponieważ mówili, że uszczelkę trzeba domawiać osobno, a tu taka miła niespodzianka, uszczelka jest. Termostat założyłem w ten sposób, że te linie, co tu idą, a tu nie widać, są do góry. Na to idzie o-ring i tutaj przychodzi już nasz termostat. Głupio powiedziałem, obudowa termostatu. Opaseczka, bo włosy lecą. Jak wspomniałem, tam gdzie sprzęgło wymieniałem, co nie wydrukowałem sobie tego trzpienia do ustalenia pozycji tarczy sprzęgła. Tak mam drukarkę 3D i sobie wydrukowałem taki oto lejek. Niby ma wspomagać szybkość przepływu, no ale zobaczymy. Najważniejsze, że jest i możemy sobie nalać tutaj nasz płyn, bo termostat mamy skręcony, wszystko ładnie, węże dokręcone, także zostaje tylko to. Chociaż może tak to płyn w miarę szybko spływa. Chyba działa. Jestem w szoku trochę. Nie ukrywam, że nie wierzyłem, że to będzie działać, ale fajnie. Zostało mi tak naprawdę odpalić samochód z powerbanka, no bo jak wspomniałem, są problemy z ładowaniem. Odpowietrzyć termostat w tym miejscu i tyle. I sprawdzić, czy jakichś wycieków nie ma, ale to wam oszczędzę.
Nie będę się już na tym skupiał. Widzimy się przy montażu tamtej dokładki. Mamy nasze halogeny. Wyglądają one nawet nieźle, bym powiedział. I to jest akurat lewy, a tu jest prawy. I mocujemy je tutaj wkładającą kulkę w otwór. No i tu będą przykręcone już na śrubę. Stawiam na mastę, bo to i tak będzie do lakierowania, więc mi nie zależy, a tutaj nie ma za bardzo gdzie. I no, szukam. Śrubki tu są, rozjaśnię trochę. Śrubki są, kupiłem, także można na nie założyć. Także założymy najpierw halogeny, a potem założymy już sobie dokładkę na auto. Fryzurka jest nowa, tak jak jest nowy element z ASO zamówiony. Pokazywałem, jak czyściłem tą obudowę, ale przy skręcaniu trochę sobie pękła. Nie wiem, czy będzie tutaj widać. No i zamówiłem sobie świeżą obudowę z ASO. Dosyć tanich pieniądzach. Dodatkowo odpowietrznik tutaj się odkręca i faktycznie jest tutaj przez otwór. Faktycznie jest przepływ. Dodatkowo wziąłem od razu dolny wąż, już żeby tam nie zaglądać do tego i mieć spokój. Wrzucamy to na samochód. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Założyłem nową obudowę termostatu, nowy wąż, nowy termostat przede wszystkim, nowe opaski. Odpaliłem samochód pochodził, wszystko było git. Naprawdę już się cieszyłem, że mam jeden problem z głowy. No i co? No i nagle zaczęło znowu chlapać płynem chłodniczym. Nie wiadomo skąd. Tak naprawdę troszeczkę szukałem, poddałem się i po 2 dniach, jak wróciłem do garażu, bo dałem sobie troszeczkę przerwy z tym wszystkim, trochę mi choroba rozłożyła, znalazłem, o co chodzi. Przełączę się na telefon i wam pokażę, bo tam mam zoom i zobaczycie. Mam tutaj tą budowę i tam jest ten wąż nowy. I sytuacja była taka, że auto chodziło fajnie, wszystko git, póki się nie nagrzało. Jak się zaczęło nagrzewać i zrobiło się ciśnienie w układzie, to zaczęło płyn tutaj wyrzucać w tą stronę i leciało na akumulator i tutaj na alternator i no i ładowanie spadało i auto chciało zgasnąć. No i tak myślałem, że to jest wszystko wina tamtego krućca. Tu wam poświecę. Ale no jak widać, tam jest sucho. Nic nie widać, żadnych problemów. No i tak naprawdę okazało się, że tutaj na kole pasowym tu na kole pasowym mam mokro. A co jest nad kołem pasowym? Tu jest pompa wody, którą sobie teraz wymienimy. Pompa wody zamówiona, jest nowa. Przyszła z uszczeleczką taką papierową. Zdziwiony jestem, bo koszt nie był duży, bo 180 zł. A jest nóweczka, więc wrzucamy ją na samochód.
trafiony, zatopiony chyba, nie? Bo koło pasowe jest całe mokre. Słyszycie, jaki luz ma? Słuchajcie, mam pompę w ręku. No i co? Pierwsze, co się rzuca w oczy, to mega dużo jakiegoś nagaru. A drugie co? No to, że ona jest w dwóch częściach. Prawdopodobnie przy demontażu pękła, bo tutaj zostały mi szpilki, musiałem uderzać młotkiem. No ale to dalej świadczy o tym, że ona była mocno zużyta. W dodatku ona ma tutaj taki luz mocny. No i stąd ciekło, więc i tak była do wymiany. Tu dodatkowo, tak jak w przypadku obudowy termostatu, bardzo mocno zużyty. Nie wiem, czym w Ameryce zalewają te samochody, no ale na pewno niczym dobrym, skoro tak się potrafi dziać z aluminiowymi elementami. Problem jest taki, że zostały mi dwie szpilki, bo śruby też były mocno pordzewiałe, no i muszę to jakoś w tych warunkach garażowych, że tak to ujmę, wykręcić. Spróbujemy na początku żabką, jeśli się nie uda, to będzie trzeba coś kombinować. Udało się wykręcić, tak to wyglądało. Jak widać, albo i nie widać. Tutaj to już gwint jest tak przegnity, że nic z niego nie zostało. Ta śruba była na górze, na nią nie kapało, więc łatwo się wykręciło. Teraz oczyścić gniazda gwintów, chociaż nie powinny być w jakimś kiepskim stanie. Pojechać po nowe śrubki, no i możemy składać pompę. Tu powierzchnia na pompę wody jest przygotowana. Spsikałem to odtłuszczaczem, zmywaczem do hamulcy oraz wyszlifowałem powierzchnię. Nie wiadomo, że na początku wyszlifowałem, potem spsikałem. No ale nasza pompa jest gotowa do montażu. Tutaj jest uszczeleczka, która tu przychodzi i tutaj miałem taki mały zadzior, który musiałem podszlifować, no ale to nie będzie miało wpływu na pracę prawdopodobnie. Uszczeleczka i kładziemy to na wóz. Let's suppose that you were able Pojawił się problem z tą rolką na pompie. Tutaj jak widać te otwory są w różnych odległościach od siebie, czyli ten i ten mają te same odległości, ale tu są inne, dłuższe. A na pompie te odległości są równe, czyli powinniśmy mieć tu i tu gdzieś taki krzyż po prostu zrobiony. No i tu jest taki temat, że tą pompę powinienem zwrócić, bo totalnie ona nie pasuje pod te koło pasowe i ta się jedna śrubka nie pasowała. Ale stwierdziłem, że tak jestem nakręcony, żeby dzisiaj tym autem wyjechać, że pojechałem do Castoramy. Kupiłem dwa wiertełka, 6,5 i 6,8. No i teraz zaraz zmierzymy. Przeszkodą będzie na pewno to, że pompa jest założona, bo już jej nie chcę ściągać. Zmierzymy te odległości, zaznaczymy na tym kole. No i sobie nawiercimy i zakładamy to, bo serio nie ma sensu po prostu odsyłać chyba nawet. Ja to po prostu kiedyś jak oddam na proszkowe malowanie, to sobie to zaspawam te otwory, co zostaną i wtedy wyszlifuję i będzie ładnie, tak nie będzie widać tego, że coś było robione. Dobra, bierzmy się do roboty, do mierzenia przede wszystkim. Mamy to nawiercone, tak to wygląda i możemy kłaść to na samochód. Miejmy nadzieję, że będzie pasować. Jest ich sukces. 4 śrubki są przykręcone i wszystko pasowało git. Tak naprawdę mam przykręcony alternator, mam przykręconą pompę wody, mam wąż, mam koło pasowe od pompy wody też przykręcone. Zostało nam dokręcić wisko. Zostało wisko założyć, dokręcić tą osłonę tutaj, a od chłodnicy, nie od atrapy chłodnicy, od chłodnicy. No i możemy zalewać płynem wóz i odpalać w końcu i mam nadzieję, że wszystko będzie git.
Naprawdę brak mi słów i teraz mam taką myśl, że jeśli odpalę ten samochód, to co pierwsze strzeli? Czy kolejny wąż, jakaś jeszcze jedna obudowa, czy może chłodnica tym razem, nie? Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Jest sukces, nie cieknie. Jestem mega zadowolony, teraz pora na jakąś jazdę testową i mam nadzieję, że wszystko będzie git. Godzina później, akumulator dalej ma napięcie 12,5 V, czyli jest git, trzyma. Jest godzina 19, ruch trochę zelżał, no to chyba pora na taką pierwszą oficjalną przejażdżkę. Oficjalną taką, bardzo oficjalną, bo tym autem przejechałem tylko zaledwie 200 metrów z parkingu do garażu, także nie będzie to trasa jakaś nie wiadomo jaka, ale no na pewno emocje będą duże. Jedziemy. Nie wiem, czy tu coś będzie widać, ale no jedziemy. Pierwsza przejażdżka E24. Przejdziemy tam z kilometr czy dwa i zobaczymy, jak tym autem się jeździ tak oficjalnie po polskich drogach, w pełni zarejestrowanym. Miejmy nadzieję, że chociaż częściowo sprawnym, ale na pewno jedziemy tylko zatankować i do Lidla, bo wystarczy, tak? Nie trzeba nie wiadomo ile. Dobrze, te szyby chociaż trochę tutaj teraz pojawi się milion dziwnych dźwięków, których tak nigdy nie słyszałem. Z tyłu coś słyszę, ale nie wiem, czy nie kwestia jakichś kół, czy chyba hamulce. Nie, hamulce działają, jest git na razie. Tutaj jest prog zwalniający. Pokazuje mi, że tylko błąd jest płynów od spryskiwaczy, także do przeżycia. Tutaj jest wszystko. Także jedziemy, zobaczymy. Tutaj zaraz jest Orlen, także już bliziutko jesteśmy. Więc ten dźwięk mi taki szurania trochę niepokoi, ale to jest prawdopodobnie tarcza hamulcowa, która trze. Na pewno musimy napompować koła, bo jest prawdopodobnie mało powietrza. Mało powietrza w kołach. Jedziemy. No, trafiliśmy, kurwa, no. Nie wiem, czy zobaczycie to w tle, ale to za mną jest radiowóz policji. A to jest ostatnie, co bym chciał spotkać na swojej drodze dzisiaj. No ale jest jak jest, nie? Dobra, tu jedno stanowisko do pompowania. Nie, obydwa zajęte. Dobra, napompuję koła i widzimy się zaraz. Nie wiem, na ile to widać, ale no fura, mamy furę napompowaną, zatankowaną mamy pod prawie 3/4 baku. Jedziemy do Lidla. Jak na razie to chyba pojawi się mały problem z odpalaniem,
Ale to chyba będę musiał pompkę baku wyczyścić. Mam nadzieję, że będzie git. Ktoś tu okejkę pokazywał, także bardzo miło, dziękuję. Pojechałem tamtego wieczoru do Lidla. Auto po zakupach już ciężej trochę odpaliło. Znalazłem przyczynę tego problemu, ale to zobaczycie na pewno w następnym materiale. I tyle. No, tak naprawdę to auto większość czasu stało, bo znowu wyszły nowe problemy. Znowu musiałem się uporać z jednym tematem. Ale no, tak naprawdę od 2 dni tym autem pojeździłem troszeczkę więcej. Troszeczkę to parę kilometrów zrobiłem i po prostu jeździ się super. Jest taki vibe tych starych BMW. Kto miał, ten wie, co to znaczy. Jedną taką rzeczą, która mnie zaskoczyła, jest to, jak ten automat bardzo sprawnie działa, jak sobie fajnie zmienia biegi. Naprawdę jest bardzo szybki. Nie spodziewałem się tego po 4-biegowym automacie z lat 80. A drugą taką fajną, miłą, przyjemną sprawą jest to, jak ludzie reagują na ten samochód. Po prostu pokazują okejki, uśmiechają się. Naprawdę, mimo że ten stan tego samochodu jest gruz tak naprawdę, to ten, nie wiem jak to nazwać, nawet ten feedback, jaki zbieram od ludzi, jest naprawdę mega budujący i bardzo mnie cieszy. Siedzi bardzo wysoko w tym samochodzie. Więc tak, na pewno zrobimy z tego coś fajnego. Na pewno będę tym samochodem trochę więcej jeździć, żeby wyszło więcej rzeczy, które trzeba naprawić. No i tyle. No, myślę, że w tym sezonie bardziej skupimy się na doprowadzeniu tego samochodu, jak wspomniałem, do stanu używalności, a potem na modyfikacjach i usprawnieniach. Także no, to było na tyle. No, tutaj nie wiem, spełniłem swoje marzenie, jestem mega zajarany, mimo że tego po mnie totalnie nie widać, ale też musicie uwierzyć, że ten okres czasu od kupienia, bo kupiłem ten samochód w listopadzie, jest kwiecień, no to było parę miesięcy, no już się zdążyłem trochę nacieszyć, nawkurzać, bo no to auto stało, ciągle coś nie działało, coś ciągle się psuło. I jak finalnie już się przyjechałem tym samochodem, to po prostu emocje we mnie buzowały, tak? Jestem taką osobą, która nie wychodzi z emocjami na zewnątrz, gdzieś tam w sobie trzymam wszystko, więc naprawdę miałem w głowie totalny Meksyk, jeśli to tak mogę ująć, więc trochę trzeba ochłonąć, pojeździć, pocieszyć się samochodem i działamy. I będziemy działać, także no co, widzimy się w kolejnym materiale.